Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy szybkie bułeczki maślane. Bułeczki są drożdżowe, a więc na początku potrzebujemy zaczyn. Żeby go zrobić, potrzebujemy 125 ml ciepłego mleka, 20 g drożdży świeżych, 1 łyżki mąki pszennej i 1 łyżki cukru. Do miski wkruszamy sobie 20 g drożdży świeżych. Wkruszamy, ponieważ będzie łatwiej połączyć je później z resztą składników. Dosypujemy 1 łyżkę cukru, 1 łyżkę mąki pszennej. Zalewamy wszystko 125 ml ciepłego mleka i mieszamy do połączenia się składników i rozpuszczenia drożdży. Następnie przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce, żeby drożdże zaczęły pracować. Jak drożdże pracują, my przygotowujemy sobie składniki na ciasto. A do tego potrzebujemy 250 ml ciepłej wody, 600 g mąki pszennej, 2 łyżki płynnego miodu, 1 łyżeczki soli i 2 łyżek masła. A dodatkowo potrzebujemy 1 żółtka jajka, 1 łyżki mleka oraz olej rzepakowy. Do rondelka dajemy sobie 2 łyżki masła, roztapiamy je i zostawiamy do przestudzenia. Będziemy używać za chwilkę. 15 minut minęło. Nasze drożdże zaczęły ładnie pracować. Zdejmujemy wobec tego folię spożywczą. Dolewamy 250 ml ciepłej wody. Dosypujemy 600 g mąki pszennej. Dodajemy 2 łyżki płynnego miodu. Nam się leciutko skrystalizował, ale to nie szkodzi. Dolewamy to przestudzone i roztopione masło. Jeszcze łyżeczka soli i mieszamy. Wstępnie łączymy w ten sposób składniki, a w trakcie mieszania to ciasto zacznie zmieniać konsystencję na bardziej zwartą, tak jak Państwo tu widzą. I kiedy będziemy mieli problem już z mieszaniem, przygotowujemy sobie stolnicę, obsypujemy ją mąką i przerzucamy nasze ciasto na stolnicę. Teraz czas na wyrabianie, ale tylko 5 minut. Ciasto nadal zmienia konsystencję, jak Państwo widzą. Jest takie luźne, lekko krojące, ale już nie zostawia śladów ani na desce, czy na ręce. W razie gdyby było jeszcze za bardzo klejące, można sobie jeszcze odrobinę podsypać mąką. 5 minut minęło, koniec wyrabiania. Ciasto lekko rozpłaszczamy, zawijamy boki do środka. Odwracamy, formując kuleczkę, tak jak Państwo tu widzą. Bierzemy sobie miskę, miskę smarujemy olejem. Do środka wkładamy uformowaną kuleczkę z ciasta, ponownie przykrywamy folią spożywczą i zostawiamy na kolejne 15 minut do lekkiego wyrośnięcia.
15 minut minęło, zdejmujemy folię. Ciasto lekko urosło, wyjmujemy je z powrotem z miski na stolnicę i musimy przez jakąś minutkę odgazować ciasto, czyli ponownie lekko wyrobić. Po minutce będziemy dzielić to ciasto na 15 równych części. Można to zrobić za pomocą wagi, tak jak my, i wtedy jedna porcja ma około 66 gramów, albo można zrobić to na oko. W każdym bądź razie muszą Państwo uzyskać 15 takich porcji. Ciasto podzielone. Wobec tego przygotowujemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24 na 38 cm. Wykładamy papierem do pieczenia. Bierzemy porcję ciasta, robimy z niej kuleczkę, ujednolicając ciasto po dzieleniu. Rozpłaszczamy, zawijamy boki do środka. Odwracamy, formując kuleczkę. Możemy sobie jeszcze skleić te zawinięte boki, żeby się nie rozchodziły. I tym spojeniem do dołu. I taką kuleczkę kładziemy do foremki. I jeszcze 14 razy tak. A zabieg ten, co Państwo tu widzą, czyli zawijania boków i kładzenia wszystkiego pod spód, robienia takiej kuleczki, pozwoli tym bułeczkom urosnąć do góry, a nie rozlać się na boki. Bułeczki w foremce układamy w pewnych odstępach, ponieważ one urosną. Przykrywamy ściereczką, zostawiamy, żeby urosły na 15 minut, a w międzyczasie przygotowujemy sobie w miseczce jedno żółtko jajka z 1 łyżką mleka, mieszamy wszystko i tym smarowidłem będziemy smarować za chwileczkę nasze wyrośnięte bułeczki. Kolejne 15 minut minęło, bułeczki, jak Państwo widzą, podrosły, więc smarujemy je tym jajkiem z mlekiem. W miarę dokładnie postarajmy się. Proszę pamiętać, że piekarnik, do którego będziemy wstawiać nasze bułeczki, musi mieć czas, żeby się nagrzać, więc proponuję włączyć go już. I blaszkę stawiamy do piekarnika nagrzanego już do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół, pieczemy przez około 20 minut. Około, bo wiadomo, każdy piekarnik piecze inaczej. Bułeczki w każdym razie muszą się bardzo ładnie zarumienić od góry. Jak się upieką, i taki będzie efekt, wyjmujemy je z piekarnika, wstępnie studzimy, a następnie, pomagając sobie papierem z foremki, wyjmujemy bułeczki z foremki i studzimy całkowicie nasze bułeczki. Mój osobisty piekarz upiekł, ja spróbuję. Proszę Państwa, z masełkiem, z dżemikiem, no rewelacja. I proszę Państwa, to są bułeczki drożdżowe, zazwyczaj takie robi się dosyć długo, a te robi się tylko w 1,5 godziny razem z pieczeniem. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.